otoczeniu błękitnych fal Oceanu Spokojnego, gdzie bioróżnorodność spotyka się z niebiańską urodą krajobrazu, leży archipelag Raja Ampat. Ta wyjątkowa perła Indonezji sprawia, że widząc zdjęcia od razu chce się przenieść do tego rajskiego miejsca. Nazwa Raja Ampat oznacza 4 królów i nawiązuje do 4 głównych wysp całego archipelagu: Waigeo, Misol, Batanta i Salawati. Cały archipelag obejmuje ponad 1500 wysp i wysepek. Aby dostać się na Raja Ampat, musicie dolecieć do Sorong położonego w Papui Zachodniej, gdyż tam znajduje się lotnisko. Z Sorong do Waisai na Waigeo dostaniecie się promem, który kursuje 2 razy dziennie, a stamtąd do wybranego homestaya łodzią. Wspomniane podróże łodzią są bardzo drogie, a im dalej od Waisai, tym podróż do homestaya będzie droższa. Transfery pomiędzy wyspami są sporą częścią kosztów podróży, bywają droższe niż sam nocleg. Raja Ampat jest miejscem, w którym trzeba mocno wyjść ze strefy swojego komfortu. Przede wszystkim jest to miejsce oddalone bardzo daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, nie ma tam bankomatów, restauracji, centrów handlowych czy wielkich sklepów. W sezonie od listopada do marca woda jest raczej spokojna. Jeśli w trakcie podróży łodzią złapie was deszcz, to będziecie cali mokrzy. Na Raja Ampat mieszka się w homestayach, czyli drewnianych domkach na apalach na plaży. Ściany są drewniane albo z liści palmy. Podstawowy homestay nie posiada wewnątrz nic, poza materacem i moskitierą, czasem jest jakaś szafka czy krzesło. Prąd dostarczany jest z agregatu w zależności od obiektu od kilku godzin maksymalnie przez całą noc. Podczas wyjazdu korzystaliśmy z trochę lepiej wyposażonego Metos Homestay na wyspie Gam, a także skromniejszych, ale malowniczo położonych Coco Huts na Jewkabu oraz Ranzivor Homestay na malutkiej wysepce między wyspami Kri i Mansuar. Dopłynęliśmy do Kri, widać ta mała wyspa za mną, ale natomiast my nocujemy na tej malutkiej, bezludnej wyspie, znaczy bezludnej, jaka bezludna to nie jest. Ale ponieważ jest niski poziom wody, musieliśmy wysiąść wcześniej, bo z tyłu jest łódka i niestety dalej trzeba iść już piechotą, także z dużym plecakiem trzeba iść przez mieliznę, trzeba uważać na korale, bo są dosyć ostre, a okolica jest bardzo piękna. Wyżywienie w homestayach jest często skromne, ale smaczne. Śniadanie ogranicza się do jakiegoś wypieku typu naleśniki lub babka, a obiad i kolacja opiera się na ryżu, rybie, czasem kurczaku lub jajku. Toalety w homestayach są wspólne w położonych poza domkami shopach. Czasem w homestayu pojawiają się nieproszeni goście, a mogą to być mrówki, pająki nawet te wielkie, myszy, szczury i karaluchy. Metos Homestay, w którym mieszkałem na wyspie Gam, położony był zaledwie kilka minut marszu od niewielkiej wioski, gdzie wzdłuż głównej drogi mieściły się niewielkie proste domy. W wiosce był malutki sklepik przypominający wyglądem raczej szopę niż obiekt handlowy. Papuasi w odróżnieniu od pozostałej części Indonezji to katolicy, więc w wioskach zawsze znajduje się kościół. Charakterystycznym punktem w wioskach są cmentarze, na których można zobaczyć zadaszone groby. Papuasi zamieszkujący Raja Ampat są bardzo pozytywnie nastawieni do przyjezdnych. Będąc tam idąc do wioski możecie być pewni, że będziecie atrakcją turystyczną. Zapewne lokalne dzieciaki będą was zaczepiać, ale w pozytywnym sensie i będą wołać do was hello albo machać. Mieszkańcy poruszają się boso, nawet po dżungli. Jeden z nich spacerując z nami po lesie uderzył się mocno palcami w konar, obrócił się uśmiechnięty, ale chyba go to bardzo bolało.
Podczas pobytu na Guam możecie odwiedzić poblisko wyspę Arborek, a także popłynąć do niesamowitej zatoki Guam Bay oraz na jeszcze piękniejsze Piainemo. Arborek jest niewielką wyspą położoną około 7 km od Guam. O wielkości niech świadczy fakt, że ma nieco ponad 600 metrów długości oraz ponad 200 metrów szerokości. Będąc na wyspie Arborek warto się po niej przespacerować. Znajduje się tam niewielka wioska oraz sporo homestayów. Na Arborek znajduje się nadajnik sieci komórkowej, ale niestety często bywa wyłączany. Przechadzając się po wiosce z pewnością dostrzeżecie charakterystyczne zadaszone groby. Wyspa jest dobrą bazą wypadową na Piainemo. Jej okolica jest świetnym miejscem na podziwianie olbrzymich mant, które osiągają ponad 6 metrów szerokości i żywią się planktonem oraz małymi rybami. Pływanie wśród tych kolosów jest niesamowitym przeżyciem. Sezon na manty trwa od listopada do marca. W okolicy pomostu na wyspie podziwiać można niesamowite ryby, których pod wodą jest naprawdę sporo, a podwodny świat na Raya Ampat jest przepięknym miejscem. Jedną z ciekawszych atrakcji na wyspie Guam jest możliwość odbycia wycieczki do pobliskiej Guam Bay. Sama zatoka wcina się ponad 6 km w głąb wyspy i jest niesamowitym miejscem pełnym ukrytych tam niespodzianek. Ogromnym przeżyciem jest możliwość popływania w małej zatoczce z meduzami, które nie parzą. Jest ich tam bardzo dużo, ale będąc w wodzie otoczonym taką ilością meduz, można poczuć się trochę nieswojo. W Guam Bay znajduje się również jaskinia, którą zamieszkują nietoperze. Wchodzi się do niej prosto z łodzi, ale trzeba uważać, aby się nie poślizgnąć. Całe podłoże jest bardzo śliskie. Niestety podczas rejsu po zatoce złapała nas ulewa, a na łódce nie ma się gdzie schować. Dobrze, chociaż temperatura otoczenia była wysoka. Pływając łódkami na Raya Ampat wielokrotnie widywaliśmy delfiny, które pojawiały się w niewielkiej odległości od naszej łódki, ale najprawdopodobniej największe stado wypatrzyliśmy w okolicy naszego homestaya. Ciekawe zwierzęta można spotkać również na lądzie. W dżungli są pytony, których na szczęście nie spotkaliśmy, ale z przyjemniejszych stworzeń można spotkać kuskuśca, który z pewnością przyjdzie, jeśli zwabicie go bananami. Piainemo jest jednym z tych miejsc, które obowiązkowo należy zobaczyć podczas podróży do Raya Ampat. Jest ono częścią wysp Fam. Piainemo to skupisko niewielkich wysp tworzących niesamowitą lagunę, którą można podziwiać z punktu widokowego, do którego prowadzi około 300 schodków. Podejście jest dosyć łatwe i prowadzi wśród drzew. Widok z góry jest niesamowity, a Piainemo to jedno z najpiękniejszych miejsc w Raya Ampat. Star Lagoon to niesamowita laguna w kształcie gwiazdy, którą można podziwiać z punktu widokowego. Niestety trzeba się na niego wdrapać, co nie jest już takie łatwe. Jest stromo, a skały są ostre i trzeba zachować ostrożność, ale samo podejście jest bardzo krótkie. Widok z góry jest niesamowity. Będąc na Piainemo nie można pominąć niesamowitej wysepki Rufas z przepiękną laguną w jej środku. Warto założyć płetwy i przepłynąć się dookoła wyspy, podziwiając przepiękną rafę, na której widziałem rekina rafowego. Wracając z Piainemo poprosiliśmy o postój na jakiejś ładnej plaży. Znaleźliśmy taką na wyspie Yeben położoną między Guam a Piainemo.
Sama wyspa była niewielka, mieścił się na niej resort, ale chyba był pusty, gdyż nie spotkaliśmy żadnych ludzi. Plaża i wyspa były niesamowite. Wyspy Friven i znajdująca się nieopodal mniejsza Friven Bonda są położone bliżej Vaisai. Można je odwiedzić na przykład podczas pobytu na Kri lub Gam, chociaż na nich też znajdują się homestaye, w których można nocować. Ja wybrałem się tam podczas pobytu na Gam, gdyż przy mniejszej z nich znajduje się niesamowita rafa, pełna podmorskiej fauny. Podczas godzinnego snurkowania udało się zobaczyć liczne ryby, płaszczkę, ślimaki, niewielkie węże, a nawet ośmiornicę, która schowała się wśród koralowców. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć, że na Raya Ampat można spotkać krokodyle. Na szczęście są one rzadkością, ale mogą być niebezpieczne. Kilka lat temu na Gam krokodyl zabił niesfornego turystę, który mimo ostrzeżeń wszedł do wody. Jewkabu była kolejną wyspą, która przez kilka dni była naszym domem. Wyspa jest niewielka, ale za to przepięknie położona i jest dobrą bazą wypadową, aby dostać się na Wajak. Przy okazji w jej pobliżu znajdują się ciekawe wyspy takie jak Mutus, Islab oraz Jefmo. Po zachodniej stronie Jewkabu znajduje się niewielka, ale ciekawa rafa koralowa. Snurkując można zobaczyć, że fragmenty podwodnego świata są aktualnie odbudowywane, chociaż rafa w Raya Ampat jest i tak w bardzo dobrym stanie. Nie ukrywam, że podwodny świat wciąga tak bardzo, że aż nie chce się wychodzić z wody. Jeśli wybierzecie się na Raya Ampat, to koniecznie weźcie ze sobą płetwy, maskę i fajkę. W pobliżu Jewkabu znajdują się dwie urocze wyspy, Islab oraz Jefmo, przy których również można snurkować. Ta pierwsza niesamowicie prezentuje się z powietrza, szczególnie podczas zachodu słońca. Wajak należy do najpiękniejszych miejsc w całym Raya Ampat. Położony jest na otwartym oceanie i trzeba dobrej pogody, aby się tam dostać. Po drodze na Wajak udało nam się odwiedzić miejsce, w którym hoduje się perły. Cały cykl produkcyjny perły trwa kilka lat, a znajdujące się na filmie naszyjniki z pereł kosztowały od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Wajak położony jest w północnej części całego archipelagu, a płynąc do niego przekracza się równik. Tworzy go ogromna ilość wysepek, które niczym czopki wystają z wody, tworząc niesamowitą, niekończącą się lagunę. Duże wrażenie robi już, gdy wpływa się łodzią do wnętrza tego raju, ale jeszcze większe emocje są, gdy można zobaczyć to miejsce z góry. Można to zrobić z punktu widokowego, ale wejście jest bardzo wymagające. Podpływa się łódką do drabinki, a potem bardzo stromym zboczem po ostrych skałach trzeba wejść do góry. W wejściu pomagają liny, które rozwieszone są na sporej części podejścia. Podróż na Wajak obejmuje również postój na niewielkiej plaży, przy której można zobaczyć niesamowitą ilość rekinów rafowych.
Zazwyczaj mają one około 2 metrów długości, choć zdarzają się większe. Jeśli jesteście odważni, to można wejść do wody i posnurkować z nimi, niemniej nie można ich karmić ani wykonywać gwałtownych ruchów. Jeśli zastosujecie się do tego, to z pewnością nie zdarzy się nic złego. Motus jest wyspą położoną kilka minut podróży łódką od Jewkabu. Jest od niej trochę mniejsza, ale znajduje się tam dosyć spora wioska. Jeśli będziecie mieć okazję, to wpadnijcie na Motus. Na samej wyspie nie znalazłem żadnych homestayów, ale w razie potrzeby jest tam niewielki sklepik, w którym można zaopatrzyć się w różne artykuły. Warto również pospacerować wśród palm, czego nie zrobicie na Jewkabu z uwagi na sporą gęstwinę. Kri, a dokładnie mała wysepka między nią a Mansuarem, była ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy. Sporo osób przyjazd na Raya Ampat ogranicza właśnie do tej okolicy. Na Kri znajduje się centrum nurkowe, w którym miałem okazję pierwszy raz w życiu dać nura pod wodę. Niesamowite uczucie, a podwodny świat w okolicy jest przebogaty. Raya Ampat to prawdziwy raj położony na końcu świata, gdzie nie ma zbyt wielu turystów, a fauna i flora, zarówno ta naziemna, jak i podwodna, zachwycają na każdym kroku. Zachęcam Was gorąco do podróży.